rozkwit zainteresowania polską kulturą postrzeganą w Moskwie tak, jak u nas w owym czasie postrzegano kulturę francuską. I postrzegano to Polskę i polskość jako dobro wyjątkowe. Polska nierządem stoi. I z korespondencji ówczesnej arystokracji rosyjskiej widać, jak ta pogarda narasta. I pojawia się pomysł urwać coś jeszcze, rozebrać. Takim wątkiem, do którego będziemy się odwoływać nad Moskwą i Newą, staje się wielka smuta. Rosja wybiera sobie jakieś swoje święto narodowe, 4 listopada, czyli dzień kapitulacji polskiego garnizonu na Kremlu. Co oczywiście budzi antypolskie resentymenty. Szanowni Państwo, mamy rozmawiać dzisiaj o rosyjskiej perspektywie Polski. To znaczy o rosyjskim widzeniu naszego narodu, naszej kultury, naszej państwowości i to w perspektywie dosyć szerokiej, czasowej, bo od czasów zamierzchłych, przynajmniej od początków naszych wspólnych kontaktów do chwili obecnej. Tak się składa, że nasze widzenie Rosjan i Rosji, ukształtowane w wyniku takiego, a nie innego rozwoju procesu historycznego, takich, a nie innych doświadczeń historycznych, jest, delikatnie mówiąc, dość negatywne. Jest tu pewien dualizm. Można zaczytywać się literaturą rosyjską, słuchać Czajkowskiego i Prokofiewa, a jednocześnie przecież mieć w pamięci długi katalog przewinień i grzechów Rosjan i Rosji wobec Polaków, ale też wobec innych narodów ościennych i pewnie nie tylko ościennych. Kiedy szukamy generalnej formuły naszego widzenia Rosji i Rosjan, bardzo chętnie przywołujemy opinię Czesława Miłosza, którą noblista wyartykułował w swojej rodzinnej Europie. Aczkolwiek mam wrażenie, że nie do końca wsłuchujemy się w to, co Miłosz powiedział, bo koncentrujemy się na wątku postrzegania Rosji i Rosjan przez nas. A noblista mówił tak. Polacy i Rosjanie nie lubią się, albo ściślej, mają dla siebie wszelkie nieprzychylne uczucia. Od pogardy, odrazy do nienawiści, co nie wyklucza niejasnego, wzajemnego pociągu, ale zawsze naznaczonego nieufnością. Być może wszystkie narody, zobaczone jako całość, a nie jako zespół jednostek, są odrażające. I sąsiedzi odkrywają na ich przykładzie tylko niemiłą prawdę o społeczeństwach ludzkich w ogóle. Nie jest wykluczone, że Polacy wiedzą o Rosjanach to, co Rosjanie wiedzą o sobie
samych, nie chcąc się do tego przyznać. I odwrotnie. Stąd w niechęci do Polaków u Dostojewskiego, nacjonalisty, kryje się jakby gest obronny. No więc spróbujmy zwrócić uwagę na ten zaakcentowany przez Miłosza moment odwróconej perspektywy i zastanowić się dzisiaj nad postrzeganiem nas przez Rosjan, nad przyczynami tego postrzegania. A zatem jest to nasza wyprawa na odwrotną stronę lustra. Spojrzymy po trosze na samych siebie cudzymi oczyma. Jedno z charakterystycznych prawd objawionych, jakie zdarzają się w naszym potocznym obrazie stosunku Rosjan do Polaków i przyczyn tego stosunku, pojawia się odwieczny wątek kontrowersji religijnej, a więc cywilizacyjnej. Oto bowiem właśnie granica między Polską a Rusią, której chcemy czy nie chcemy, w niemałym stopniu sukcesorem jest także Rosja. Otóż ta granica, powiedzmy na Bugu, miała być dla wieków średnich granicą dwóch wielkich cywilizacyjnych porządków. Świata łacińskiego i świata bizantyjskiego. A więc tutaj miałyby zderzać się z sobą te dwa światy, rzymski, czy jak to woli łaciński i grecki, różniące się między sobą zasadniczo, niby wyrosłe z tego samego pnia Imperium Romanum, ale reprezentujące dwa jego skrzydła, zachodnie i wschodnie. Dwa światy definitywnie rozdzielone w 1054 roku aktem wzajemnej anatemy. Mówię tutaj o tak zwanej schizmie wschodniej. Jest to pewna pokusa, żeby w prosty i użyteczny sposób wytłumaczyć obcość dwóch światów. Religie, zwłaszcza w wiekach średnich, miały wyjątkową siłę, wyjątkowy wpływ na swoich wyznawców. No, ale diabeł tkwi w szczegółach. Czy rzeczywiście granica między Polską a Rusią może być traktowana jako coś unikalnego w dziejach naszego kontynentu? Czy może być traktowana jako rzeczywista linia demarkacyjna dwóch wielkich porządków? Można mieć co do tego poważne wątpliwości. Po pierwsze, zarówno Polska dla świata łacińskiego, jak i Ruś dla świata bizantyjskiego to są jednak peryferia. Na peryferia zawsze słabiej i później odzywają się, oddziaływują tendencje dominujące, wygenerowane przez metropolię. A zatem przez szereg stuleci
następujących po owym akcie podziałów kościołów. Na tym pograniczu żywiołów zachodniosłowiańskiego i wschodniosłowiańskiego w istocie rzeczy śladów wielkiej kontrowersji religijnej, a za nią także cywilizacyjnej, nie sposób uświadczyć. Dowodzą tego rozliczne mariaże dynastyczne, udziały polskich i ruskich władców w konfliktach wewnętrznych danej monarchii, a wreszcie i współpraca kulturalna i gospodarcza, wymiana elit. Nie tutaj zatem trzeba szukać korzeni tego rozejścia się. Oczywiście wątek religijny nie jest tu bez znaczenia, ale zapewne wiązać to należy z wydarzeniami sporo późniejszymi, minimum 150 lat. Zacznijmy od czwartej krucjaty. Od 1204 roku, od zniszczenia Carogrodu przez uczestników wyprawy krzyżowej. Bizancjum, Konstantynopol, Carogród, wymarzone miasto kultury wschodniosłowiańskiej. Carogród, miasto cesarskie, pada. Rzeczywiście zostaje straszliwie spustoszone przez łacienników. Nie ma zatem specjalnego znaczenia, że wśród napastników, wśród najeźdźców nie ma rycerzy urodzonych nad Wartą czy Wisłą. To świat łaciński zadał śmiertelny cios Bizancjum. I to jest pierwszy moment pojawiający się w całym świecie ruskim niechęci wobec tego, co na zachód, tego, co rzymskie, tego, co łacińskie. Chwilę później nastąpi drugie, jeszcze bardziej brzemienne w skutkach wydarzenie, zwłaszcza dla Rusi, a przede wszystkim Rusi północno-wschodniej, Rusi Zaleskiej, tej Rusi, z której właśnie wyłoni się z czasem Wielkie Księstwo Moskiewskie, a potem Rosja. Najazd tatarski, najazd mongolski. A z czasem powstanie nieopodal Rusi potężnej mongolskiej struktury imperialnej Złotej Ordy, która brutalnie podporządkuje sobie cały świat niemal ruski, ze szczególnym uwzględnieniem tejże właśnie Rusi północno-wschodniej, Rusi Zaleskiej. Tej Rusi, której główne ośrodki to Włodzimierz, Rostów, Suzdal i z czasem Moskwa. Tej rozwijającej się między nurtem Wołgi do rzeczami Oki i biegiem Klaźmy. Jarzmo mongolskie nie uciskało całej Rusi z równą intensywnością. Pewna część Rusi znalazła się poza jego zasięgiem. I ta, która z czasem stała się naszą Rusią koronną, częścią państwa ostatnich Piastów i Jagiellonów, Regnum Rusie, czyli ziemia lwowska, halicka, przemyska, sanocka, samborska.
i ta część, którą zwyczajowo nazywamy Rusią Litewską, a więc dawne ziemie monarchii Rurykowiczów opanowane w wyniku imponującej, niesłychanie energicznej ekspansji ostatniego państwa pogańskiego Europy, czyli Litwy w drugiej połowie wieku XIII i w pierwszych dekadach wieku XIV. I to właśnie w owym okresie mamy do czynienia z pierwocinami pewnego podziału, wcale nie identycznego z podziałem na świat bizantyjski i łaciński. Bo przecież ta część Rusi, która znajdzie się poza zasięgiem bezpośredniej tatarskiej dominacji, włączona w państwowość polską albo podporządkowana państwowości litewskiej, tak zwana Ruś Litewska, stanie się raczej pasem transmisyjnym między wschodem i zachodem, przenoszącym na wschód wpływ kultury łacińskiej, niż linią demarkacyjną. Opowiadam o tym w miarę szczegółowo, żeby uświadomić Państwu sobie mogli pewną oczywistą prawdę. Stosunki polsko-rosyjskie i wzajemne oglądanie się i przeglądanie się wzajemne w swoich oczach nie jest zjawiskiem o tysiącletniej metryce. Ono z trudem daje się zaokrąglić do 6 stuleci. Kiedy zadamy sobie pytanie, kiedy pierwszy raz nastąpi spotkanie władców i elit Rosji, czyli Moskwy, i Polski albo monarchii polsko-litewskiej, to okazuje się, że ma to miejsce dopiero na zjeździe w Łucku w 1429 roku. Słynnym zjeździe, na którym wielki książę Litw Witold usiłował zostać królem, a nie został, bo zaprotestowały elity polskie. Uczestnikiem tego zjazdu monarchów będzie wielki książę moskiewski Wasyl. Nie jako sąsiad, jako kuzyn Olgierdowiczów i Jagiellonów, jako wnuk Witolda, jako syn jego córki Zofii. I tam po raz pierwszy bezpośrednio zobaczą się bojarze moskiewscy i panowie i humaniści polscy w rodzaju kardynała Oleśnickiego czy szafrańców. To jest pierwszy sygnał, który długo nie zrodzi następnych skutków. Jeżeli zapytają się mnie Państwo, kiedy zostaną nawiązane kontakty dyplomatyczne między owymi narodami i państwami, pierwsze poselstwo polskie w Moskwie zjawi się dopiero w 1501 roku. Niedawno obchodziliśmy półtysiąclecia nawiązania kontaktów dyplomatycznych. Nie jest kwestią przypadku, że ani w Moskwie, ani w Warszawie nikt nie zamierzał tego specjalnie fetować, nie wybito specjalnych medali i nie organizowano z tego powodu uroczystych, okolicznościowych konferencji. Powód nawiązania kontaktów nie był błahy. To jest już czas, kiedy Polska i Litwa stanowią wspólne państwo. Są połączone unią personalną, mają wspólną dynastię. Tymczasem na Litwę
napiera coraz potężniej Moskwa, wyrywając jej kolejne prowincje ruskie, a dla pełnego przedstawienia sobie tych okoliczności warto pamiętać, że przecież wielkim księciem litewskim jest wtedy Aleksander Jagiellończyk, wnuk Jagiełły, żonaty z księżniczką moskiewską Heleną, która niebawem po wstąpieniu Aleksandra na tron Polski będzie tytułowana Regina Polonii. I wcale to nie wpłynie na wzajemne postrzeganie się od tego momentu coraz częstsze Polaków i Rosjan. Dlaczego? Bo właśnie teraz pojawi się po raz pierwszy jako detonator w tych stosunkach wątek religijny. Oto wychodząc za Jagiellona, księżniczka moskiewska miała zagwarantowaną wolność wyznania. W państwie polsko-litewskim prawosławie, co prawda, było wyznaniem krzepkim, mającym liczną owczarnię, ale było drugim pod względem nie tylko siły, ale i znaczenia wyznaniem. Wyznaniem uprzywilejowanym w sensie politycznym był Kościół rzymski. Dynastia była katolicka. Oczekiwano zatem nad Wisłą i Wilią, że księżniczka moskiewska zostanie z czasem wierną córą Rzymu. Tymczasem Helena pod groźbą klątwy cerkiewnej i przeklęcia przez rodziców trzymała się do śmierci prawosławia. Otóż problem wyznania księżniczki moskiewskiej i rzekomych nacisków na nią w Krakowie to jeden z powodów wybuchu kolejnej wojny moskiewsko-litewskiej, wojny, którą będą starali się powstrzymać i doprowadzić do rozejmu dyplomaci polscy i węgierscy, ponieważ Jagiellonowie wtedy zajmują kilka tronów w Europie Środkowo-Wschodniej. To nie przyniesie żadnych politycznych skutków, przyniesie natomiast utrwalenie w Rosji, w Moskwie, wyobrażenia o tym, że oto łaciennicy następują na prawa prawosławnych w granicach monarchii polsko-litewskiej. Tu nie chodzi o Helenę. Tu chodzi o podstawowy casus belli. Ta moskiewska realpolitik wymagała znalezienia pretekstu do dalszej ekspansji na zachód. I tym pretekstem staje się uciśniona religia prawosławna i uciśniony rzekomo naród ruski. A zatem, proszę Państwa, można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z doktryną Ruski Mir 1.0. Że po raz pierwszy wtedy pojawia się wyobrażenie, że cały świat dawnej Rusi średniowiecznej, cały świat dawnej monarchii Rurykowiczów, to jest co najmniej od linii Bugu, aż po wschodnie rubieże państwa moskiewskiego, ale razem z inflantami na przykład, bo tam kiedyś stanęła stopa jednego z Rurykowiczów, to wszystko jest własność Rusi. Te apetyty potrafią iść dalej. Nasz Jan z Czarnolasu wyśmiewał uroszczenia Iwana Groźnego, cara rosyjskiego pierwszego, który będzie dowodził
że jest potomkiem Oktawiana Augusta i należy mu się w zasadzie w tej chwili również dziedzictwo pruskie, ponieważ rzekomo bratem cesarza Augusta był niejaki, nieistniejący w przyrodzie zresztą nigdy, Prus, czyli Rus, jego brat. A zatem to wszystko jest, jak pisał Iwan Groźny, ojcowizna nasza. Konflikt postrzegany w kategoriach konfesyjnych i etnicznych stwarza u poddanych Rurykowiczów moskiewskich wyobrażenie o obcości cywilizacyjnej zachodnich sąsiadów. To znajduje zresztą pożywkę w starych bizantyjskich jeszcze tekstach liturgicznych, w rozważaniach mnicha Teodozjusza Pieciarskiego, Greka, który rekomendował swojej ruskiej owczarni, żeby nigdy nie jedli i nie pili z tych samych naczyń z łacinnikami, a jeżeli łacinnik, a w tym przypadku możemy na tym miejscu postawić Polaka, umiera z pragnienia i żebrze o jedzenie, należy mu tego udzielić, bo to jest chrześcijańska postawa, ale w jego naczyniu. Więc poczucie kompletnej już obcości tutaj się pojawia. Dalszy rozwój owej kontrowersji nastąpi wtedy, kiedy pojawią się prawdziwe wątki konfrontacji militarnej. Kiedy państwo polsko-litewskie z Unii personalnej awansuje do Unii realnej przy ostatnim z Jagiellonów. Kiedy Polska i Litwa zaczną prowadzić wspólną politykę zagraniczną i prowadzić wspólne wojny. I wtedy żywioł polski pójdzie na wschód, bronić rubieży Wielkiego Księstwa od moskiewskiego sąsiada. Już nie jako ochotnicy czy wojska zaciężne, jak to bywało wcześniej pod Orszą, ale bronić jako swojego. Zwłaszcza, że w wyniku Unii Lubelskiej Polska posunie się na wschód. Częścią korony stanie się nie tylko Wołyń i Podole, ale Kijowszczyzna. Wreszcie powstanie Anno Domini 1569, bezpośrednia granica polsko-moskiewska. Czy to znaczy, że konflikty, bo trwają wojny o Inflanty, zmagania Batorego z Groźnym, że te wojny stworzą jednoznacznie negatywny kontrefekt wzajemny sąsiadów, że one całkowicie określą rosyjskie widzenie Polaków? Niekoniecznie. Pamiętajmy o tym, że na drugim planie są związki dynastyczne, są pokrewieństwa. Olgierdowicze, Jagielonowie mieli sporo krwi ruskich Rurykowiczów. Elity wchodziły z sobą w związki krwi, przesuwały się przez granicę rzesze uchodźców ze stron obu, emigrantów. Najsławniejszy rosyjski pisarz polityczny XVI wieku, polemista carski, kniaź Andrzej Michajłowicz Kurbski będzie przecież dożywał, zajmie mu to parę dekad, swoich dni w Rzeczpospolitej, korespondując przez granicę, polemizując z carem Iwanem. A zatem Unia Lubelska jest tym momentem, który bardzo poważnie zmieni postrzeganie Polski po stronie rosyjskiej. Ale jednocześnie ta Unia Lubelska jest czymś, co pokazuje, jak nie do końca Moskwa była w stanie zrozumieć mechanizm tego złożonego państwa. Kiedy pierwsze poselstwo wspólne polsko-litewskie stanie na Kremlu w 1570 roku i poinformuje cara, że państwo odtąd jest jednością,
to Iwan Groźny wbrew protokołowi dyplomatycznemu sam zabierze głos, nie przez swoich diaków i kanclerza i odpowie, że przecież o tym wiadomo już od ponad 100 lat. A więc nawet na fenomen państwa złożonego, państwa unijnego oba społeczeństwa zapatrywały się inaczej. Unia realna pociągnie za sobą w dalszej perspektywie Unię kościelną, Unię brzeską. Próbę zagospodarowania prawosławia w Rzeczypospolitej w ten sposób, żeby wkomponować je w strukturę administracyjno-kościelną Rzymu, przecinając definitywnie jego związki z Moskwą, w której w międzyczasie powstał patriarchat. Ruskie prawosławie historycznie związane było z Konstantynopolem, ale Konstantynopol jest już wtedy w rękach tureckich. W Moskwie powstaje nowy patriarchat. I jest to dla państwowości polsko-litewskiej wielkie niebezpieczeństwo. Ale to jest podstawa dla rosyjskiej elity postrzegania ziem ruskich Rzeczypospolitej jako swojego dziedzictwa duchowego. To jest powód do dochodzenia swoich praw. Remedium na nieuchronny konflikt mogłaby być elekcja. Połączenie wszystkich państw, 3 teraz już, pod jedną koroną. Zwracam Państwa uwagę, że ani w Moskwie, ani w Wilnie, ani w Koronie ten projekt nie był traktowany jako herezja. On wydawał się różnym przedstawicielom elit politycznych całkowicie realny. To tu, na Błoniach pod Warszawą, w czasie elekcji wolnej 1587 roku będzie stał słup, na którym szlachecki polemista umieści na karcie taką zdrową myśl. Byłby Fiodor jak Jagiełło, dobrze by nam było. Wyobrażano sobie zatem, że władca moskiewski może zostać królem Polski, wielkim księciem litewskim. Jeszcze bardziej wyobrażano sobie to po drugiej stronie. Iwan Groźny chciał zostać polskim królem. Powoływał się na pokrewieństwo z wygasłą dynastią Jagiellonów. Jego syn Fiodor chciał zostać polskim królem. Starał się o polski tron. To nie byli jedyni władcy rosyjscy, którzy widzieli taką możliwość, przewidywali taki scenariusz. Do tego za chwilę dojdziemy, że taki właśnie scenariusz w pewnym momencie pozwolił nam jako państwu, jako narodowi znaleźć oddech w trudnych czasach potopu. Ale przedtem wydarzy się coś, co będzie miało fundamentalne znaczenie na stulecia do wzajemnego postrzegania się. Wielka smuta. Proszę Państwa, wielka smuta, wmieszanie się Polaków, interwencja polska w walkach o tron moskiewski na początku XVII wieku obrosła rozlicznymi mitami i legendami. Tymczasem rolę Polski w tej, jak pisano, lacko-jezuickiej intrydze, żeby przypomnieć kandydaturę Dymitra Samozwańca, to polską rolę chyba najprecyzyjniej określił wybitny historyk rosyjski XIX wieku, Wasyl Kluczewski, który nie przepadając skądinąd za Polakami napisał tak: Dymitra może i wypieczono w polskim piecu, ale ciasto zaczyniono w Moskwie.
Bo też intryga ta, która od 400 lat jest wypominana Polakom, że spiskując z Rzymem i zdrajcami chcieli zagarnąć Moskwę i narzucić jej wrogi obrządek katolicki przy pomocy jezuitów, to są oczywiste dyrdymały. I specjaliści rosyjscy, historycy, badacze tych zagadnień i w XIX wieku, i w XXI mają tego pełną świadomość. A tym niemniej potoczne wyobrażenie o tym zaciążyło na kolejne 400 lat nad stosunkami polsko-rosyjskimi. A przecież zaczynało się w pewnym momencie tak pięknie. Polski królewicz miał zostać carem. Elity rosyjskie zaakceptowały radośnie kandydaturę królewicza Władysława Wazy, zawierając pod murami Moskwy traktat elekcyjny z hetmanem Stanisławem Żołkiewskim. Upłyną zaledwie 2 lata i Polacy w Moskwie skapitulują. Upłyną 3 lata i Rosjanie wybiorą sobie na swój tron rodzimą, własną dynastię Romanowów, znacznie gorszego przecież pochodzenia, bo nie monarszego, niż nasi Wazowie. Minie kolejnych 5 lat i w czasie zawierania rozejmu polsko-rosyjskiego w Dywilinie dawny zwolennik polskiej kandydatury na tron rosyjski, Fiodor Szeremietiew, powie polskiemu kanclerzowi: nie chcemy pobratymstwa ani swobód i wolności waszych. Rozczarowanie po okresie smuty, po krwawych rajdach lisowczyków, po grabieży ze strony Polaków, ale również kozaków prawosławnych skądinąd, świątyń rosyjskich, to wszystko wpłynie na bardzo negatywny obraz. Ale tu, proszę Państwa, jeden istotny szczegół. Jak owych najeźdźców, owych napastników, owych wrogów Świętej Rusi opisywano w ówczesnych źródłach rosyjskich? Otóż pojęcie Polak albo nawet Lach pojawia tam się wyjątkowo rzadko. Najczęściej winowajcami tych występków są Litwa i Czerkasy, czyli Litwini i Kozacy. Dlaczego? Mianowicie kwestia zastarzałego sąsiedztwa z Wielkim Księstwem Litewskim. Ta wojna jest traktowana jako kolejny etap w owej konfrontacji trwającej od wieków. Za upokorzenie smuty Rosja weźmie wielki rewanż po powstaniu Chmielnickiego, wspierając kozaczyznę i przejmując rozległe terytoria na wschodzie w wyniku wygranej wojny. Trzeba przyznać, że to jest okres dla Moskwy heroiczny w wyobrażeniu. To są znakomite zwycięstwa. Wojska rosyjskie biorą Wilno stołeczne, biorą Lublin. Pewnie poszłyby dalej, gdyby nie szwedzki potop. Grabież Rzeczpospolitej ma wszelako pewien nieoczekiwany skutek. Zapoznanie się z inną kulturą umysłową i inną kulturą materialną. Następuje masowe wywożenie do Rosji dóbr kultury, ale również rzemieślników, technologii, specjalistów. A w międzyczasie kolejny raz pojawia się pomysł na elekcję przedstawiciela rosyjskiej dynastii na tron Polski. Przypominam, że elity polskie gotowe były w imię zatrzymania inwazji moskiewskiej i zwrócenia jej przeciwko Szwedowi, który właśnie wszedł, obrać Romanowa na polski tron po
śmierci bądź abdykacji Jana Kazimierza. Ta wojna, kosztowna i krwawa, zakończy się naszą klęską, zakończy się rozejmem andruszowskim, utratą ziem ukraińskich, ale także wiecznym pokojem, pokojem Grzymułtowskiego, który miał stworzyć fundament polityczny w tej części Europy. Kiedy car Aleksy Michajłowicz w obecności polskich posłów zaprzysięgał ten traktat, płakał ze szczęścia. Mowa o traktacie andruszowskim. Kiedy 2 dekady później na rynku lwowskim Jan Sobieski zaprzysięgał ratyfikację tego traktatu, pokój Grzymułtowskiego, też miał łzy w oczach, ale chyba z innego powodu. Wiedział o to, że tracimy bezpowrotnie ziemię ukraińskie i Smoleńsk. Ale to, jak pisał wybitny XIX-wieczny polski historyk, to było brzemię Świętej Ligi. Pojawił się nowy przeciwnik, Turcja. I w imię wspólnych zmagań świata chrześcijańskiego z islamem, Polska z Moskwą miały od wrogości przez pokój wieczysty pójść w kierunku sojuszu. Trzeba powiedzieć, że owe dekady, druga połowa XVII wieku, to jeden z najciekawszych okresów w obcowaniu cywilizacyjnym Rosji i Polski, przede wszystkim ze względu na gigantyczne zainteresowanie polską kulturą na dworze carskim i wśród elity rosyjskiej. Polska moda, polski język. Wystarczy odwiedzić archiwum Magdawnych na Długiej w Warszawie, żeby zobaczyć listy dygnitarzy najprzedniejszych dworu moskiewskiego, piszących listy po polsku do swoich kolegów po fachu, polskich kanclerzy i hetmanów. To obcowanie z polską kulturą otworzy Rosję na poezję europejską. Pojawi się samo pojęcie wierszy. Z malarstwem świeckim, malarstwo portretowe, parsuny, czyli persony. Polka zostanie carycą, Agafia Gruczewska zostanie przecież żoną cara Fiodora II i tak dalej, i tak dalej. Rozkwit zainteresowania polską kulturą postrzeganą w Moskwie tak, jak u nas w owym czasie postrzegano kulturę francuską. I postrzegano to Polskę i polskość jako dobro wyjątkowe. My Polacy nie przypadamy za carem Piotrem I, który będzie ową Rosję odziedziczoną po Romanowych reformować. Ale przypomnijmy, że jest to car, który na początku swojego panowania też był zapatrzony w kulturę polską, zanim zachłysnął się Holandią i Niemcami. Usiłował zacieśnić współpracę z Rzeczpospolitą i prawdę mówiąc, kiedy zawarł z Augustem Saskim sojusz antyszwedzki, to traktował ten sojusz poważnie i nigdy się go nie wyparł, nawet wtedy, kiedy Wettyn zawarł separatystyczny pokój z Karolem XII szwedzkim, poświęcając ziemie polskie. Ten nielubiany przez nas, okrutny przecież car, jednocześnie jest monarchą, który na propozycję świeżo upieczonego pruskiego króla, żeby dokonać rozbioru Polski, odpowiada krótko i kategorycznie. Tego się nie praktykuje. Oczywiście to nie jest charytatywna działalność. Car rosyjski woli mieć słabą Rzeczypospolitą w całości jako sojusznika, niż rozdrapać się na kawałki. Ale jest jeszcze jedno. Ówczesne elity rosyjskie, a car jest ich zwieńczeniem, ciągle pamiętają, ciągle w tyle głowy mają niespodziewane niekiedy cechy polskiej państwowości i polskiego społeczeństwa, które już składane do grobu, już uznawane jak w czasie potopu
za politycznego trupa, nagle się budzą i biją swoich opresorów. Nie chciał ryzykować car. Kiedy zmieni się ta rosyjska optyka? Kiedy Polska zacznie być traktowana najpierw z lekceważeniem, a potem z pogardą? Punkt zwrotny w moim przekonaniu stanowią tutaj wydarzenia wojny siedmioletniej. Wojny, w których Polska nie jest stroną, ale wojna między Prusami a Moskwą, a Rosją toczy się na ziemiach polskich w dużym stopniu. I ta Polska nie jest w stanie w jakikolwiek sposób na to reagować. Polska nie rządem stoi. I z korespondencji ówczesnej arystokracji rosyjskiej widać, jak ta pogarda narasta. I pojawia się pomysł urwać coś jeszcze, rozebrać. A jednocześnie ciągle jeszcze tu i ówdzie pozostaje przekonanie o atrakcyjności, jeżeli nie polskiej kultury, to przynajmniej polskiego ustroju. Wszechwładny faworyt Katarzyny, książę taurycki Patiomkin, ze szlachty smoleńskiej co prawda, będzie w przeddzień rozbiorów starał się o polski indyngenat, będzie chciał być polskim szlachcicem. Siedzący w Warszawie poseł Katarzyny Bułhakow, rozbierający z Prusakami Rzeczpospolitą i jednocześnie będzie się starał o polskie szlachectwo. Po coś im to było potrzebne. Rozbiory przyniosą zupełnie nowe doświadczenie i dramatyczne. Insurekcja kościuszkowska. Targowica z perspektywy rosyjskiej nie jest żadnym zjawiskiem poważnym. Ostatecznie Moskwa sama ją powołała do życia. Ale insurekcja kościuszkowska, w wyniku której państwo polskie zostanie wytarte z mapy Europy, z największym zyskiem zaś z tego podziału wyjdzie Rosja, owa insurekcja jest czymś szczególnym. Z jednej strony krwawa wojna, rezurekcja warszawska, pogrom rosyjskiego garnizonu i rzeź Pragi. Rzeź Pragi postrzegana w Rosji jako akt sprawiedliwości dziejowej. Po pierwsze, za pobicie rosyjskiego garnizonu właśnie przez szewca Jana Kielińskiego, które jest przez stugenną plotkę w Rosji przedstawiane jako eksterminacja niewinnych Rosjan, których nie wiadomo dlaczego tak wielu i uzbrojonych po zęby, jako garnizon warszawski, się tutaj znalazło. Nawet dzisiaj, czytając rosyjskie opisy tych wydarzeń, ma się wrażenie, że oto Polacy napadli na wycieczkę inturystów. A przecież chodzi o wyparcie wrogiego garnizonu, który się panoszył w stolicy naszego kraju. Ale poczucie tej klęski wojsk regularnych w zderzeniu z rzemieślnikami warszawskimi jest tak wielkie, że po bitwie maciejowickiej, po klęsce Kościuszki będzie się dobijać polskich żołnierzy z okrzykiem za Warszawę. A jednocześnie po klęsce insurekcji jej przywódcy na czele z Kościuszką, uwięzieni w Rosji, będą traktowani z respektem i szacunkiem. Dla Kościuszki zresztą nadejdzie czas wyzwolenia, kiedy po Katarzynie na tron wstąpi car Paweł i wodza polskiego powstania wypuści na wolność, co prawda biorąc od niego słowo, że więcej szabli przeciw Rosji nie obnaży. Ówczesna Rosja Romanowów, Pawłów, Aleksandrów, postrzegająca sama siebie jako imperium rosyjskie, ale wielonarodowościowe, w istocie rzeczy jest gotowa Polaków
przycisnąć do swojej mocarnej niedźwiedziej piersi, oczekując za to wdzięczności i nie rozumiejąc, że Polacy przyciśnięcie tej piersi być nie chcą. Aczkolwiek pamiętajmy, że w polskim społeczeństwie nie brakowało tych, którzy gotowi byli się z rozbiorami pogodzić i zaakceptować. Sceptyków odsyłam do epopei narodowej, do pana Tadeusza. Telimena wspomina swoje biurko w Petersburgu, a asesor, dawny urzędnik Rzeczpospolitej, idzie bez obrzydzenia na moskiewską służbę. Potem zamieni ją, co prawda, na francuską. Spora część polskiej arystokracji wstąpi do armii rosyjskiej albo będzie na dworze wysługiwać czyny i rangi. A tutaj Napoleon, pochód na Moskwę, perspektywa odrodzenia Rzeczypospolitej, biuletyn Wielkiej Armii Napoleońskiej z słowami cesarza: żołnierze, II wojna polska się rozpoczęła. Proszę Państwa, paradoksalne jest to, że klęska Napoleona w 1812 roku na fali ogromnego wzrostu nastrojów patriotycznych w Rosji spowodowała odnowienie mitu smuty z równe 200 lat. I taki sam pochód wroga z Zachodu, wielonarodowościowego, obcego kulturowo i wyznaniowo. To w ogromnym stopniu wywrze wpływ na rosyjskie postrzeganie Polski, aczkolwiek łagodne rządy Aleksandra I po kongresie wiedeńskim króla polskiego, władcy odrodzonego, kadłubowego organizmu państwowego nad Wisłą, połączonego unią personalną z Imperium Rosyjskim, te rządy spowodują pewne złagodzenie rosyjskiego postrzegania Polaków. Bo też i będą temu towarzyszyły wielkie Polaków kariery w Rosji. Wielka kariera muzyczna Marii Szymanowskiej, teściowej Adama Mickiewicza. Wielka kariera Józefa Kozłowskiego, Polaka, który przecież jest twórcą pierwszego hymnu rosyjskiego. Niech rozbrzmiewa grom zwycięstwa. Nawiasem mówiąc, pierwszy hymn rosyjski jest polonezem. Mit Aleksandra Dobrego Pana, który warto przypomnieć tutaj na Uniwersytecie Warszawskim jako tego, który przecież powoła do życia Uniwersytet Warszawski. To wszystko jest traktowane w Rosji jako akty życzliwości, jako zapowiedź pojednania narodów. Tak jak Aleksander Puszkin pisze w wierszu do hrabiego Olizara: ale poezja cudnym echem przyziemno wrogość serc pokona. Stąd to fetowanie w Rosji Adama Mickiewicza, przecież więźnia i zesłańca. Ale o tym się w Rosji nie pamięta. To jest jeden z nas. To jest wielkość literatury europejskiej. Proszę Państwa, a jednak Królestwo Polskie nie było tym, do czego Polacy aspirowali, a polityka Aleksandra zamieniona przez politykę Mikołaja nie była tym, co byli w stanie zaakceptować. A z kolei elity rosyjskie uważały, że tym Polakom, sprzymierzeńcom Napoleona i naszym odwiecznym przeciwnikom za dużo dobrego się dostaje. Jakaś konstytucja. Królestwo miało konstytucję, Rosja nie. Jakieś wygody. Dlatego też, kiedy wybuchnie powstanie listopadowe, zostanie ono odebrane w Rosji jako jeszcze jeden dowód zdradzieckiego charakteru Polaków i tak naprawdę podłości niewdzięcznych słowiańskich współplemieńców. Były dekabrysta, a więc przyjaciel
Polaków. Aleksander Bestuzhev-Marliński pisze w swoim liście wówczas: warszawska zdrada. Żałuję, że nie mam możliwości wymienić kul z panami dobrodziejami. Polacy nigdy nie będą naszymi szczerymi przyjaciółmi. Brat dekabrysty, późniejszy kat powstania styczniowego, Murawiow-Wieszatiel, będzie mawiał o sobie z dumą: ja nie jestem z tych Murawiowów, których się wiesza. Ja jestem z tych, którzy wieszają. A w tym samym czasie warszawska ulica 21 stycznia 1831 roku, w czasie powstania listopadowego, organizuje symboliczny pogrzeb dekabrystów, uważając ich wszystkich za naszych przyjaciół i sojuszników. Tym, w czym przegląda się wzajemnie polskie i rosyjskie widzenie z tego okresu, jest polemika Puszkina z Mickiewiczem. O ile u mistrza Adama mamy pewien żal za zjawiskiem utraconym, za utraconą przyjaźnią Moskali, których najszlachetniejsze jednostki wyliczone przez nich w wierszu to są ci, którzy gniją w tajdze albo już zostali powieszeni. O tyle przyjaciel i rywal Mickiewicza z tego okresu, największy rosyjski poeta Aleksander Puszkin, raczy nas następującymi wywodami. Miłość ojczyzny, do jakiej zdolna jest polska dusza, zawsze była uczuciem posępnym. Do znienawidzonego przez siebie szlachcica polskiego pochodzenia, ale carskiego urzędnika Tadeusza Bułharyna pisze: nie w tym sęk, żeś ty Polak, duszko. Lach jest Mickiewicz, lach jest Kościuszko. Zwracam uwagę na pewien dualizm. Ten Kościuszko nam się jeszcze pojawi, walczymy z polskimi powstaniami, z polskim buntem, ale Kościuszko nam jawi się jako coś wzniosłego. Kiedy mówimy o tłumieniu powstania listopadowego zwłaszcza, proszę pamiętać, że niezależnie od ekscesów, które były dziełem żołdactwa rozbestwionego, istnieje także słynne wystąpienie cara Mikołaja, którego przecież tak nie lubimy nad Wisłą, do oficerów rosyjskich, mówiącego: proszę was, Polaków, nie nienawidzić. Jakie są przyczyny tego zjawiska? Po pierwsze, przekonanie, że oto naród poszedł podbechtany przez agitatorów w niedobrą stronę, ale to się daje naprawić. To są jednak nasi bracia słowiańscy. Wielki poeta Tiutczew, dyplomata przecież i urzędnik carski, pisze wówczas o Polakach, że oto po upadku Warszawy, że oto przeszyty bratnią kulą, a więc orzeł jest bratem rosyjskiego orła, ten polski orzeł wpada w oczyszczające płomienie, prawda? Co ciekawe, nawet ten Puszkin, fetujący Paskiewicza, wypominający zaprawne jadem usta Mickiewiczowi, potrafi dostrzec obustronny rejestr zarzutów historycznych i krzywd. W tymże wierszu do Olizara pisze: bywało, żeście świętowali sromotę Kremla, carów pęta i myśmy wasze niemowlęta o gruzy Pragi rozbijali. Gdyśmy w kurzawie krwi deptali sztandarów kościuszkowskich piękno. Znowu, jak państwo widzą, Polak Kościuszko jest pewnym punktem
odniesienia. Ale są wśród rosyjskich elit także ci, którzy Polsce współczują, którzy rozumieją naszą krzywdę i którzy są zafascynowani polskością, polską kulturą. Służący przez ładnych parę lat przed powstaniem w Polsce kniaź Piotr Wiaziemski, w przyszłości cenzor, obercenzor rosyjski, próbuje nawet pisać wiersze po polsku. I ten jego wiersz, pierwsza próbka, zaczyna się od słów: o Warszawa, Warszawa, serca mojego ojczyzna. Nie do końca pasuje to do naszego wyobrażenia o zakamieniałym wrogości. Powstanie listopadowe, mimo że spowodowało konkretne represje wobec polskiego żywiołu, wobec Królestwa Polskiego, ograniczenie jego wcześniejszych przywilejów, nie jest traktowane jako akt ostateczny. Tyle, że warunkiem jest porozumienie się wreszcie obu narodów. Kiedy car Aleksander II wobec polskich elit wygłasza tutaj w Warszawie zdanie: żadnych złudzeń, panowie, żadnych złudzeń, ma na myśli, że Polska powinna ściślej się łączyć z Rosją. Ale przychodzi następne powstanie styczniowe. I tutaj już nawet najbardziej wytrwali nasi życzliwi sprzymierzeńcy w Rosji wyrzekają się przyjaźni z Polską. A ci, którzy zachowują dla nas współczucie i ciepłe uczucia, zaczynają to ukrywać. Aleksander Hercen na emigracji, przedtem wspierający powstanie, wydający antycarskie pismo Kołakoł, dyskretnie się wycofuje z poparcia dla Polski. Ostatni, kto będzie Polaków wspierał, to anarchista Michał Bakunin, który nigdy Polski nie zdradzi. Proszę Państwa, czym zawiniła ta Polska Rosji, która ją rozebrała, okupowała i ograniczyła wolności? W XIX wieku swoją odmiennością, niechęcią do przyjęcia bezwarunkowej rosyjskiej władzy, prymatu nad słowiańszczyzną. Kiedy powstanie idea panslawizmu, Polska będzie nazywana Judaszem słowiańskiego plemienia, bo Polacy jako katolicy nie będą chcieli uznać jedności słowiańskiego świata, który powinien być prawosławny. Ale w tym okresie pojawia się jednak nowy wątek pozwalający rosyjskim elitom patrzeć na Polskę z nadzieją. Zwrot antyniemiecki. Kiedy dojdzie do Wielkiej Wojny, kiedy zacznie się I wojna światowa, głównodowodzący armii rosyjskiej, wielki książę Mikołaj Mikołajewicz, wyda takie posłanie do narodu polskiego, odwołujące się do wspólnych doświadczeń historycznych, walki z Niemczyzną, i będzie kończył patetyczną frazą: wierzę, że nie zardzewiał miecz, który poraził wroga pod Grunwaldem. Wojna przyniesie Rosji klęskę, upadek imperium i rządy bolszewickie. Polsce przyniesie odrodzenie i już samo to spowoduje nową fazę konfliktu, nie państwowego, ale narodowego. Przypomnijmy sobie realia roku 20. Bolszewicka armia pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego szykuje się do ofensywy. Ale przedtem Polacy idą na Kijów. Wtedy najsławniejszy generał armii carskiej,
bohater I wojny światowej, Aleksy Brusiłow, wystosowuje 30 maja 20 roku wydrukowany w gazecie Prawda apel do wszystkich byłych oficerów, gdziebykolwiek się znajdowali armii carskiej, aby wstępowali do Armii Czerwonej, cytuję, w historycznej godzinie dla dziejów narodu. Bo jest to wojna z odwiecznym wrogiem. Ale to jest jeszcze nic. Proszę sobie wyobrazić, że w tym samym czasie, mamy to potwierdzone źródłowo, walczący z bolszewikami oficerowie armii barona Wrangla, Białej Armii, piją w pierwszej połowie sierpnia w messach oficerskich toasty za Tuchaczewskiego, spodziewając się rychłego wzięcia Warszawy. Jeżeli przypomnimy sobie plakaty z tego okresu, my pamiętamy nasze z wyobrażeniem mordastych i humanoidalnych bolszewików, częstokroć o semickich rysach komisarzy i tak dalej. A po stronie rosyjskiej mamy dekapitację polskich panów kosą przez krzepkiego murzyka i z hasłem kosić trzeba zawsze w porę. Ta sama szkoła zrodzi w dwudziestoleciu międzywojennym plakaty z Brytanem w Konfederatce i z napisem Polska łańcuchowy pies Antanty. Proszę Państwa, żadne ocieplenie w latach 30., jakie miało miejsce z okazji zawarcia paktu o nieagresji, nie poprawiło specjalnie wzajemnych notowań. Natomiast ogromne znaczenie odegra kinematografia, jak mówił Lenin, najważniejsza ze sztuk to kino, sowiecka końca lat 30., tworząca alibi dla paktu Mołotow-Ribbentrop i dla czwartego rozbioru Polski. Takie filmy jak Mini Pożarski, Bogdan Chmielnicki, to są filmy, które będą wychowywać ogromną część społeczeństwa sowieckiego w niechęci do Polski i przekonywać, że stało się oto zadość sprawiedliwości dziejowej. Białopańska Polsza została zniszczona. Miarą niechęci do Polski będzie nazywanie jej przez Wieczesława Mołotowa w słynnym przemówieniu radiowym urodliwym dzieciściem, czyli nie bękartem, jak się to w Polsce mówiło, a raczej przypłotkiem, potwornym płodem traktatu wersalskiego. No ale znowu zegar historii przyspiesza. Fal Barbarossa. Sprzymierzeniec, z którym podzieliliśmy Polskę, najeżdża nas. Rosja sowiecka szuka wsparcia u naszych sprzymierzeńców i szuka możliwości wykorzystania zasobów ludzkich polskich w wojnie z hitleryzmem. Powstanie armii Andersa jest pierwszym aktem i ci sami rosyjscy decydenci, którzy niedawno wydali rozkaz zbrodni katyńskiej, będą teraz budować polską armię, tworzyć wizję, że nie wiadomo, co się z tymi polskimi oficerami stało, aż wreszcie nastąpi ten ważny moment ewakuacji armii Andersa z Rosji. Nie będę Państwa zanudzał cytatami z wierszy rosyjskich, przede wszystkim Borysa Słuckiego, który to opisał, o tym, jak cała Polska, biedna i zmaltretowana, wchodzi na te statki mające przewieźć się na angielską stronę. Ale przypomnę, że doświadczenie II wojny światowej sprawi kolejną przemianę, zrodzi kolejną przemianę w rosyjskim wyobrażeniu o Polsce. Anders wyszedł, Berling został.
Ludowe Wojsko Polskie jest tym jedynym dużym kontyngentem obcym, który razem z Armią Czerwoną idzie na Berlin i ten Berlin bierze. Jest kontyngentem uczestniczącym w paradzie zwycięstwa. Ten wątek jest wykorzystywany politycznie i propagandowo. To jest fundament nowych stosunków z narodem polskim w przekonaniu władz radzieckich. To nie jest tak, że w Rosji nie wiedziano, jaka jest cena tego przymierza, że nie wiedziano o zbrodniach, chociażby o dramacie Powstania Warszawskiego. Pisał o tym chociażby Bart Włodzimierz Wysocki, opisując żołnierzy, rosyjskich stojących po drugiej stronie Wisły i głucho płaczących w pancerz czołgu, bo nie pozwala się im iść na pomoc ginącemu miastu. Ale ważniejsze z tych doświadczeń czasów PRL-u i ZSRR, spostrzegania Polski, są chyba słowa Bułata Okudżawy. Bułata, który jako pierwszy w rosyjskiej poezji zrobił aluzję do Katynia, kiedy w swoich 60-nikach pisze: oficer w rogatywce śpi, już żywa dusza nie pamięta, bo obca go obmywa rzeka, obcych mu borów szumi liść. Nie minie wiek, nie minie rok, napiszą chłopcy i dziewczęta w zeszytach to, co nam przez gardło ściśnięte przejść nie może dziś. Bułat przewidział, że będą inne czasy. Bułat należy do pokolenia rosyjskich poetów i pisarzy, którzy są Polską zafascynowani. My sobie nie zdajemy sprawy, czym ten zgrzebny PRL, do którego nie lubimy wracać pamięcią, jest dla społeczeństwa radzieckiego. To jest przedsionek Zachodu, a nawet quasi-Zachód. Polskie kino, polski jazz, polskie kosmetyki, polska literatura, polska prasa, kupowane w Rosji polskie szpilki i polski przekrój. I obserwowanie Polski, bo jeżeli coś się w naszym obozie ma zmienić, to na pewno zacznie się w Polsce. Z tego okresu jest to powiedzonko rosyjskich elit, że Polska jest najweselszym barakiem naszego obozu. Obozu nie w sensie politycznym, należy to rozumieć również jako łagier. Śledzą nas intelektualiści rosyjscy tak dokładnie, jak zapisał to tenże Okudżawa. Wasz gniew nie zrodził się znienacka, niedbały zła czy dobra pora. Nabrzmiały buntem pomruk Jacka i drżący z bólu wiersz Wiktora. Rwały się tony w wirze dziejów, lecz nuta trwała, wciąż ta sama. Snuł rytm Witolda nić nadziei i protest bił ze słów Adama. Kuroń, Woroszylski, Michnik, mający to szczęście, że mający to samo imię, co wielki Adam. Proszę Państwa, kiedy przychodzi pierestrojka, społeczeństwo rosyjskie w całości jest do Polski nastawione życzliwie, a życzliwość przybiera jeszcze wymiar komercyjny. Sęk w tym, że o ile w czasach PRL-u, Układu Warszawskiego granice były jednak sztywne, o tyle rozpad obozu radzieckiego spowoduje gwałtowne migracje. Do Polski przyjeżdżają, szukając
zarobku, handlując, miliony Rosjan. Kiedyś mawiano, że największą agorą Europy Wschodniej jest Stadion Dziesięciolecia, którego korona była największym rynkiem tej części kontynentu. Rosyjskie pojęcie o Polaku ówczesne to jest obrotny, sprawny gospodarczo, jednoosobowy mały Balcerowicz. Zachwyt nad umiejętnością dostosowania się do nowych warunków. Polacy odwiedzają Rosjan tak samo i w tym samym celu. My nie pamiętamy już, jak wielka była to skala tej wymiany. Ktoś, kto jeździł wówczas słynnym pociągiem Polonez, wie, że wśród Rosjan istniało pojęcie mój pan, moja pani, mój Lach, mój Polak. Kontrahenci. Polak stał się zjawiskiem swojskim, udomowionym. Proszę Państwa, to się oczywiście musiało w pewnym momencie skończyć, kiedy scenariusze, chociażby gospodarcze, ale również polityczne, spowodowały bardzo jasne spozycjonowanie obu krajów. Wejście Polski do Unii, wejście Polski do NATO, zwrot Rosji już nie jelcynowskiej, a putinowskiej ku neoimperializmowi rosyjskiemu wyryły wielką fosę, wielki kanion między naszymi społeczeństwami. Nie zdajemy sobie sprawy, jak wielką rolę odegrała tutaj w rosyjskim wyobrażeniu o Polsce pomarańczowa rewolucja. Zaangażowanie się polskich polityków po stronie Ukrainy zostało odebrane jako zdrada, złamanie tak się pięknie rozwijającej przyjaźni. Na to nałożyło się poszukiwanie w Rosji, jak się pisało, nacjonalnych skryp, tych wątków, tych treści, które pozwolą przebudować społeczeństwo. Takim wątkiem, do którego będziemy się odwoływać nad Moskwą i Newą, staje się wielka smuta. Rosja wybiera sobie jakieś swoje święto narodowe, 4 listopada, czyli dzień kapitulacji polskiego garnizonu na Kremlu. Co oczywiście budzi antypolskie resentymenty. A dalej jest to, czego jesteśmy wszyscy już świadkami. Rosja współczesna, po nieco nabrzmiałej od alkoholu, ale swojskiej i szczerej twarzy Jelcyna, dostaje maskę Włodzimierzowicza Putina. Staje się państwem tęskniącym do odbudowy swojego imperializmu, a społeczeństwo temu przyklaskuje. Społeczeństwo aprobuje wypowiedź swego przywódcy, że rozpad Związku Radzieckiego jest największą humanitarną katastrofą naszych czasów. Społeczeństwo przyklaskuje i wojnie z Gruzją, i najazdowi na Ukrainę. A zatem postawa Polski i polskiego narodu i polskich elit wspierających Ukrainę podnosi niechęć do Polski do niebywałych od dziesięcioleci wymiarów. To jest jak fala w czasie powodzi narastająca. Fala w czasie powodzi ma to do siebie, że kiedyś się rozejdzie, kiedyś się skończy, kiedyś wróci woda swoje koryto
Co zatem nas czeka? Jak społeczeństwo rosyjskie będzie nas dalej postrzegać? Myślę, że mamy tutaj do czynienia z pewną sinusoidą dziejową. Dlatego pozwolę sobie zacytować na koniec dwa zdania dwóch Rosjan z dwóch różnych epok. Wielki rosyjski pisarz i myśliciel z początków XX wieku, Dymitr Miereszkowski, co przypomina nam Miłosz, powiedział kiedyś, że Rosja to jest niewiasta, która nigdy nie miała męża. Gwałcili ją tylko Tatarzy, carowie, bolszewicy. W jej dziejach jedynym mężem dla Rosji mogła być Polska, ale okazała się za słaba. Mówił to pisarz i poeta, który spędził nieco czasu w Warszawie jako biały emigrant i który umarł na emigracji. Koresponduje z tym jego punktem widzenia w sposób niezwykły wypowiedź pewnego rosyjskiego polityka, niedawna wypowiedź. Polityka, który w pewnym momencie był doradcą Włodzimierza Putina do spraw rosyjskiej mniejszości narodowej w krajach bałtyckich, który nie żywiąc specjalnych ciepłych uczuć wobec Polski, powiedział kiedyś z uznaniem: Polacy to w naszej części kontynentu, w naszej części świata jedyny obok Rosjan naród obdarzony ideą i pierwiastkiem budowania mocarstwa. I to chyba najlepiej tłumaczy trwającą od stuleci kontrowersję polsko-rosyjską i fluktuację poglądów Rosjan na Polskę i polski naród. Regionalny, ale jednak konkurent. Można go nie kochać, a nawet nie znosić. Ale wypada się z nim liczyć i trzeba go szanować. Dziękuję Państwu.